Nie no, dramat. Nic tu nie ma ciekawego, same krapy. Jak ja mam nagrać odcinek z modami? Hej, hej, witajcie w odcinku, w którym odrobinkę sobie pogdybamy o grze Jurassic World Evolution 2. A konkretnie pomówię o pomysłach na mody, na które myślę, że większość z nas czeka. Więc koniecznie zasubskrybuj kanał, bo do 700 brakuje już tylko 6 osób i żeby nie przegapić żadnego odcinka oczywiście. Łapka w górę dla zasięgu, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Ale bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Przeglądałem ostatnio Nexusa i nie znalazłem kompletnie żadnego moda wartego uwagi. Wszystko nuda, bez sensu lub niepotrzebne. I jak mówiłem w pierwszym odcinku z polecanymi modyfikacjami, gdzieś tutaj powinien wam się wyświetlać odcinek, ilość modów, jaka się pojawiła od dnia premiery, jest ogromna, ale ze świecą szukać modów wartościowych, bo można tam znaleźć całą masę śmieci, które kompletnie nic nie wnoszą. Może jakiś modder kiedyś obejrzy ten film i odrobinę się zainspiruje tym odcinkiem do stworzenia któregoś z wymienionych modów. Sam niestety tworzyć modów nie potrafię, aczkolwiek sądzę, że niektóre pomysły mogą być naprawdę spoko. Zatem łapka w górę, żeby film się rozniósł, udostępniajcie go gdzie się da, a dotrzemy do większego grona odbiorców. Dużo będzie o immersji. Naprawdę bardzo dużo, bo gra sama w sobie wygląda cudownie. Serio mówię. Kombinowałem w Reshade'zie nad jakimś presetem, żeby jeszcze trochę grę upiększyć, ale no nie szło mi to, bo jakiego efektu bym nie nałożył lub jakich bym nie połączył, to gra nie była ładniejsza. Mało tego, miałem wrażenie, że tylko ją popsułem, zatem tutaj naprawdę oklaski dla Frontier, bo gra wygląda super. Ale to nie oznacza, że nie można jej poprawić w inny sposób. Drodzy moderzy, oto kilka moich pomysłów. Po pierwsze, ścieżki. Odczuwam tutaj zdecydowanie zbyt małą różnorodność w wyglądzie ścieżek, bo mamy tak naprawdę ile rodzajów? 3? Nie mówię tutaj o wielkościach, a o samym wyglądzie i ich strukturze. Do jedynki było sporo takich modów. Ścieżka drewniana, ceglasta, jakieś kamyczki, piaskowa, z kostki brukowej, no wiecie o co chodzi, nie? A tutaj mamy co? Piaskową, asfalt i pomarańczowe płytki. Tak, chyba płytki. No, mało trochę, zatem moderzy, please. Jak już mówię, że przydałoby się więcej, to nie obraziłbym się za większą różnorodność w ogrodzeniach. Tak, ja wiem, trochę tego jest, ale... Zawsze jest jakieś ale. Mr. Trodon do jedynki stworzył świetnego moda Better Looking Fences i naprawdę bardzo bym chciał zobaczyć nawet tego samego moda, ale w dwójce. A skoro już przy ogrodzeniach jesteśmy, to chyba każdy z nas chciałby mieć w grze ogrodzenia z obozu kredowego z wybiegu Carnotaura, nie? Kolejnym modem, który bym dodał do gry, gdy tylko ktoś taki stworzy, byłby mod dodający więcej ozdób. Bo póki co mamy całą masę światełek, no ale jednak takie fontanny jak w Operacji Genesis, ławeczki, kosze na śmieci byłyby naprawdę super. Powalone drzewa, jeszcze trochę roślinności do stawiania jak w jedynce, bo w połączeniu z modem Free Build to nie stanowiłoby większego problemu, a ile by dodawało uroku naszym parkom. A właśnie, co do oświetlenia z ozdób. Bardzo bym chciał móc je kustomizować. Znaczy, najzwyczajniej po prostu zmieniać kolor, w jakim świecą. Nie wiem, czy jest to wykonalne, ale wierzę w was, moderzy. Co sądzicie na wymienione przeze mnie pomysły? W komentarzach piszcie swoje propozycje na mody, a może to właśnie twój pomysł będzie wymieniony w następnym odcinku. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, bo jak mówiłem na początku, ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.